Zanim zajmiemy się drugą historią, chciałbym odpowiedzieć na 2 pytania, które pojawiły się w poprzednim odcinku. Po pierwsze, kiedy wyjdzie polska wersja Into the Pit? No i odpowiedź jest taka, że jeszcze nie wiemy. Polskie tłumaczenie nie zostało jeszcze zapowiedziane. Pytałem się jakiś czas temu, dowiedziałem się, że książka rzeczywiście wyjdzie. Na pewno. Polski wydawca nie porzucił serii, a powinniśmy oczekiwać jakiegoś oficjalnego potwierdzenia koło kwietnia. To oczywiste, że takie rzeczy potrzebują trochę czasu. Into the Pit został wydany ledwo 2 miesiące temu na święta, a feria potrzebuje trochę czasu, żeby przygotować to polskie tłumaczenie. Skoro ogłoszenie będzie w kwietniu, to ja osobiście oczekiwałbym samej książki gdzieś w maju najwcześniej. Drugi rodzaj komentarzy, które dostałem pod poprzednim filmikiem, to ojciec Oswalda jest mordercą i dlatego Spring Bonnie imituje go. Jeśli mam być szczery, kiedy przygotowywałem poprzedni odcinek, to zauważyłem, że jest potencjał, żeby ludzie powiązali jedno z drugim w taki sposób, ale to jest zła teoria, ponieważ ojciec Oswalda bezpośrednio nam mówi, że był w wieku Oswalda, kiedy pizzeria była otwarta, czyli miał jakieś 10 lat podczas morderstw. Jest większa szansa, że był ofiarą, a nie mordercą. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku, wszystkie historie dzieją się w czasach obecnych, lata 10, lata 20 i tak dalej, a morderstwa miały miejsce dawno temu, jakieś 30 lat temu czy coś takiego. To jest ważne, żeby wziąć to pod uwagę. Ojciec Oswalda jest tutaj zaledwie młodym ojcem, jego syn ma 10 lat, nie jest jakimś starcem, to nigdy nie miało prawa zadziałać. To na tyle, jeżeli chodzi o poprzedni odcinek. Skończyliśmy Into the Pit. Dzisiaj pora zająć się drugą historią z książki, czyli To Be Beautiful, żeby być piękna. Ta historia opowiada nam o Sarah, młodej dziewczynie, która nie jest zadowolona ze swojego wyglądu. Jak sama siebie opisuje, jest gruba i płaska, ma kształt ziemniaka, ma nos ziemniaczany i tak dalej. Ma duże kompleksy na bazie swojego wyglądu. Życzy sobie, żeby wyglądała jak top modelka, jak dziewczyny w szkole, które ona sama nazywa Beautifuls, czyli ślicznotki. Jej przyjaciółka z dzieciństwa, Abby, jest bardziej logiczną osobą. Nie obchodzi jej, jak ona wygląda, jak inni wyglądają. Zajmuje się takimi bardziej logicznymi sprawami i tworzy też teorie na temat problemów Sary. Mówi jej też, żeby nie zwracała uwagi na pingwiny. W ten sposób nazwała ślicznotki jednego dnia z powodu tego, jak wyglądały. Sara uważa, że to jest dziecinne zachowanie, czuje, że tylko ona tutaj dorosła, ponieważ ją obchodzi wygląd zewnętrzny, a Abby nie. Jednego dnia chciała sobie przekolorować włosy bez wiedzy swojej matki, a że nie miała z tym żadnego doświadczenia, pokolorowała swoje włosy na zielono. Jej matka musiała zapłacić masę pieniędzy, żeby naprawić jej włosy z powrotem do brązowego. Następnego dnia upokorzyła się też przed oczami chłopaka, który jej się podobał, więc czuła się naprawdę okropnie z całym swoim życiem. Wracając do domu, Sara zawsze przechodziła koło śmietniska i tym razem zauważyła tam coś dziwnego. Zauważyła w oddali robotyczną rękę, która znajdowała się pod zniszczonym samochodem. Podeszła bliżej i zobaczyła całego robota. Na początku myślała, że to jest lalka, ale ta lalka była wielka, była wyższa od niej. Przyglądając się robotowi, Sara doszła do wniosku, że wygląda ślicznie. My jesteśmy w stanie stwierdzić, że to jest po prostu Circus Baby, choć Sara tego nie wiedziała. Ma po prostu te kolory klauna, ma kucyki, ale też jest strasznie chuda, praktycznie patyczak jakiś, wygląda jak modelka. Coś takiego, jak możemy zauważyć na obrazku tego rozdziału. Sara zdecydowała, że weźmie robota do domu. Nie był to problem, bo okazało się, że robot był strasznie lekki. W domu przeczyściła robota jakimś płynem do metalu, a kiedy się nim zajmowała, to zauważyła przełącznik na jej plecach. Przełączyła go i z początku nic się nie stało, robot się nie poruszył, ale po jakimś czasie się obudził. Robot nazywał się Eleanor. Sara była zaskoczona, bo Eleanor była w stanie po prostu z nią rozmawiać. To nie był jakiś taki zwyczajny robot, który powtarza parę regułek, tylko rzeczywista sztuczna inteligencja. Eleanor podziękowała Sarze za ratunek i obiecała, że spełni jej jedno życzenie. Sara chciała być piękna i Eleanor powiedziała, że potrzebuje 24 godziny na przygotowania. Sara nie wierzyła w to na początku, że cokolwiek Eleanor jest w stanie zrobić, no ale po prostu pozwoliła jej działać. Doszła do wniosku, że nic na tym nie straci. W całej książce Freddy jest wspomniany tylko raz. Dowiadujemy się, że Sara ma pluszankę Freddy'ego Fazbeara na swoim łóżku. No i następnego dnia Eleanor daje Sarze śliczny naszyjnik i mówi jej, żeby nigdy go nie ściągała. Jeżeli będzie go trzymać na szyi, a Eleanor będzie śpiewać jej piosenkę do snu, to następnego dnia Sara powinna wyglądać odrobinę lepiej.
i po jakimś czasie powinna być całkowicie śliczna. Sara nie wierzyła w to, co Eleanor jej mówiła, ale nie przeszkadzało jej to. Uważała, że naszyjnik wygląda ślicznie, więc po prostu go założy. Ale następnego dnia obudziła się i zauważyła, że jej ręce są zupełnie inne. Szczupłe, śliczne, no i wszyscy to zauważyli. Jej mama, a nawet jedna ze ślicznotek w jej szkole, była ekstremalnie szczęśliwa. Później zmieniły się jej nogi, później całe ciało. Ludzie zaczęli ją zauważać w szkole, no i wpadła znowu na swojego crusha, ale tym razem nie był dla niej niemiły. Później powiedziała do Eleanor, że też chce, żeby jej twarz została zmieniona. Robot nie chciał tego zrobić. Eleanor uważała, że to będzie duży szok. Zmiana wyglądu jest normalna, ale twarz jest zawsze taka sama i to byłaby duża zmiana. Ale Sara wciąż chciała to zrobić. Była trochę zmartwiona, że ludzie zauważą, że coś jest nie tak, ale miało z tym nie być problemu. Eleanor też zawsze, za każdym razem powtarzała jej, żeby nigdy nie ściągała tego naszyjnika. No i masa dobrych rzeczy zaczęła się pojawiać w życiu Sary. Ślicznotki zaprosiły ją, żeby spędzała z nimi czas. Chłopak, który jej się podobał, zaprosił ją na randkę i jedyna osoba, która nie była zadowolona z tego wszystkiego, to była sama Abby, która była pesymistyczna co do tego. Nie uważała, że takie płytkie dziewczyny jak ślicznotki są dobrymi osobami, żeby się z nimi przyjaźnić. Ale sama Sara czuła się uhonorowana, że mogła dołączyć do tej grupy, nawet jeżeli czuła, że ślicznotki były trochę niemiłe wobec innych osób. Podczas nocy miała dziwny sen, ponieważ była na randce, a jej chłopak zamienił się w Eleanor. Kiedy obudziła się, zauważyła, że robot stoi tuż nad nią. Eleanor powiedziała, że ochrania ją, ale Sara wciąż czuła się niekomfortowo. Poprosiła Eleanor, żeby po prostu odeszła, stanęła przy drzwiach. Następnego dnia rzeczy zaczęły się niestety sypać, bo najpierw ślicznotki zaczęły się śmiać z wyglądu Abby i Sara czuła się niekomfortowo, że wyśmiewają jej przyjaciółkę z dzieciństwa. Sara przewróciła się i ślicznotki śmiał się z niej, a wtedy zaczęło się dziać coś jeszcze dziwniejszego, ponieważ całe ciało Sary zaczęło się zmieniać i zamiast ciała ludzkiego zauważyła, że jest stworzona ze śmieci, z jakichś części dziwnych. Miała problem z poruszaniem się. Wszyscy byli przerażeni, nie wiedzieli, co się działo. I Sara zauważyła, że naszyjnik, który Eleanor zawsze jej powtarzała, żeby nigdy go nie ściągała, teraz zniknął. Był ściągnięty, spadł, nie wiadomo. Abby chciała jej pomóc, Abby dała jej ten naszyjnik, ale z tymi dziwnymi rękami, które Sara miała, nie była w stanie założyć tego naszyjnika i biegła do swojego domu, żeby poprosić Eleanor o pomoc. Uważała, że tylko ona będzie wiedziała, co tutaj się stało. No i jak się okazało, Eleanor nie było nigdzie w całym jej domu. Przeszukała wszystkie kąty i ostatecznie weszła do garażu, gdzie zauważyła plastikowe worki pełne ludzkich części ciała. I to nie były jakieś tam zwykłe części ciała, to były jej części ciała. Zauważyła specyficznie swój ziemniaczany nos. Eleanor pojawiła się wtedy, nacisnął jakiś guzik na swojej klatce piersiowej, podobny do naszyjnika, który Sara dostała. I kiedy to zrobiła, wygląd Eleanor zmienił się w stary wygląd Sary. Wyśmiała Sarę, uciekła, a Sara już nie mogła nic zrobić i zaczęła rozsypywać się, aż do momentu, gdy nie zostało z niej zupełnie nic. Tak się kończy cała historia. To tyle. Mi osobiście bardzo się podoba, jak realistyczne te historie się wydają, bo wiem, że mówimy tutaj o paranormalnych rzeczach, o duchach, o wszystkim, ale jednocześnie mamy tutaj ludzi. Ci ludzie są napisani w dosyć normalny sposób. Sama oryginalna trylogia książek była w mojej opinii spoko, ale bardzo skupiała się na dramie Charlie, na jej depresji, na rozmowach z duchami, na ucieczkach od animatroników itd. W tym samym czasie Fazbear Frights daje nam więcej informacji, więcej szczegółów na temat samych postaci. Możemy je rzeczywiście spotkać, dowiedzieć się, jak żyją, zobaczyć parę dni z ich życia. A razem z tym możemy widzieć nasz horror, nasze nierealistyczne, paranormalne, dziwne rzeczy. Sara jest bardzo uparta, jest takim typowym przykładem dziecka, które uważa się za dorosłego i wydaje mi się, że to jest dosyć fajnie napisane w tej książce. Nie wydaje mi się, żeby ta historia była jakkolwiek się wiązała z historią gier, ale obecnie widzę to trochę jakby Fazbear's Fright działał wokół swojego kanonu, swojej historii, ponieważ jeszcze o tym powiemy, jeszcze nie mogę powiedzieć czemu to będzie w ostatnim odcinku, ale historia Sary jest tutaj bardzo ważna w całej książce. Prawdopodobnie inne historie też są w jakiś sposób ważne, ale historia Sary jest póki co
najważniejsza. Ale jak mówię, nie ma sensu tego łączyć z Conanem, ponieważ cała ta historia wprowadza nam zupełnie nową, dziwną wariację Baby, żyjącą gdzieś we współczesnych czasach. Wprowadza nam też masę abstrakcyjnych konceptów, jak są ten medalion, jak to, co Eleanor zrobiła z ciałem Sary. Jestem pewny, że ludzie będą używali tej historii w argumentach na temat modułów percepcyjnych z fabuły książkowej. Urządzenia, które sprawiają, że widzisz to, co chcesz widzieć, ale to tak nie działa. Ten medalion zrobił znacznie więcej. Moduły percepcyjne nie ukrywają twojego bólu. Nie pozwalają ci być żywymi, kiedy jesteś tylko kupą dziwnych, randomowych części. Ale właśnie to wydarzyło się w przypadku Sary. To naprawdę jest randomowy, magiczny item, który został stworzony tylko po to, żeby opowiedzieć tą historię. Ta historia wydawała mi się dosyć fajna. Bardzo mi się podobały szczególnie fragmenty z matką, bo chociaż nie były one zbyt istotne, nie powiedziałem o nich praktycznie w ogóle na tym odcinku, to jednak były takie proste, przyjemne, dobrze napisane i będziecie musieli przeczytać książkę, jeżeli chcecie tam wejść w szczegóły, co tam się działo. Sama historia zostawia nam też lekko otwarte zakończenie, bo nie wiemy, co się do końca stało. Sam nie bardzo rozumiem, co Eleanor zrobiła, jak wcisnęła ten guzik, jak zmienia się w starą Sarę. Czy wchłonęła te części ciała Sary, czy one dalej tam leżą? Czy mama Sary znajdzie te części ciała w swoim garażu? Czy Eleanor dosłownie zmieniła się w Sarę? Czy może to jest tylko jakaś iluzja? Czy zajmie teraz miejsce Sary, czy po prostu ucieknie ze swoim nowym ludzkim ciałem? Książka nie daje nam wiele szczegółów, ale to jest lekko otwarte zakończenie, które zostawia nam jakieś miejsce do zastanawiania się, jak to mogło się rzeczywiście wydarzyć. Ale wszystko, co ważne, to wiemy. Prawdziwa Sara zginęła, dostała lekcję, z której mogłaby się czegoś nauczyć, ale nie jest już w stanie tych nowych informacji wprowadzić w życie, niestety. Ale tak, to tyle na dzisiaj. Powiedzcie mi, co sądzicie o tej historii, a ja spróbuję też dorzucić parę dodatkowych słów w komentarzach.